Cześć kochani, dzisiaj w plenerze, bo mamy piękną pogodę. Temat myślę, że zaciekawi wszystkich, bo mamy masę zapytań, czy to na grupie, czy tak prywatnie na Messengera, jak to zrobić, a mianowicie jak wymienić płyn chłodniczy w tym motocyklu. Pokażę to wszystko. Myślę, że wielu nie wie, jak się do tego zabrać. Jest to prosta czynność, trzeba tylko zachować pewne procedury. Zapraszam. Gdzie co się znajduje? Są trzy integralne elementy. Trzeba zdemontować tutaj ten panel. Tutaj znajduje się korek ciśnieniowy i tędy też się nalewa płyn do układu chłodzenia. Drugim elementem jest korek spustowy, który znajduje się tutaj pod tym pługiem. Trzeba to zdemontować, on będzie tutaj dostępny. No i trzeci element, no jak chyba wszyscy wiecie, znajduje się tutaj. Tutaj jest zbiorniczek wyrównawczy, dzięki któremu układ w zależności czy potrzebuje, czy oddaje płyn i przez to wszystko nam działa jak należy. Także zaczniemy najpierw od demontażu tutaj tego całego panelu, żeby dostać się do korka. W pierwszej kolejności musimy tutaj zdemontować tą listwę, ale to myślę, że każdy, kto już rozbierał Goldwinga, to o tym wie. Tutaj ostrożnie, nie pourywać tych zaczepów. Podważamy i tutaj mamy listwę zdemontowaną. Teraz tutaj na dwa imbusy musimy odkręcić ten element, który jest panelem sterującym światłami i wysokością naszego zawieszenia. Tutaj są dwa imbusiki, piąteczki. Odkręcamy. Tak wyjdzie, czy to musimy jeszcze, tutaj zamontowaliśmy teraz, żeby nam tu się to poddało. No możemy tylko odchylić, nie musimy tego demontować całkowicie. I jak widzicie, tutaj znajduje się korek ciśnieniowy, ja później o nim opowiem troszeczkę więcej. I tędy będziemy wlewać płyn do naszego układu. Przejdźmy teraz do demontażu tego przedniego płynu. Zaczynamy demontaż. Jedna śrubka. Wygodnie tą lewą ręką. To jest tutaj tutaj
tutaj musimy odkręcić również od tej osłony plastikowej. Plastikowe, ja sobie to tak układam, żebym później wiedział, jak te śrubki były i wtedy mi się też nie mieszają długości. Tu to musimy to zaczepem wziąć. Ta sama procedura z drugiej strony. O, tu nam gdzieś śrubka nawet ciekła. Druga. Druga. I musimy iść teraz po do ściągania tych plastików. A to już prawie mamy to prawie zrobione. No i podważamy to delikatnie. Kawałek nam tutaj wyszedł i puścił. To samo robimy z drugiej strony. Bardzo nie lubię tych kałków wyjmować. O, jest. No i demontujemy tutaj. No nie mów, że to mi tu nie wyjdzie. Nie wyszło. Ekstra. O. Słuchajcie, tutaj się znajduje, widzicie? W tym miejscu znajduje się spust płynu chłodzącego. To jest na śrubkę 8. Podkładamy wiaderko. Bierzemy tutaj. Ja sobie już to delikatnie poluzowałem. O, żeby się tym już nie męczyć. Teraz weźmiemy sobie, chcę wam to wszystko dokładnie pokazać, dlatego wspomagam się tu pewnymi zabiegami. No i płyn nam nie leci. Czemu? No wiadomo czemu, bo to jest układ ciśnieniowy. Więc co musimy zrobić? Musimy odkręcić przy wlewie ten korek, o którym wam jeszcze opowiem. Więc go odkręcamy. No i płyn nam zaczął lecieć. Proszę.
No i czekamy sobie, jak sobie spłynie do końca. No zostaje nam jeszcze zbiorniczek wyrównawczy, bo z niego niestety płyn nie spłynie. Musimy się tu wspomóc szczykawą. Tak wygląda stary płyn po 2 latach eksploatacji. A tutaj mamy zestawik nowy. Podobno wchodzi 4,2 litra, czyli kupiłem 4 litróweczki i tutaj troszeczkę miałem. Tutaj macie też od razu jaki płyn Motocool do podnic motocyklowych. Żeby już mi nie pisać na tej grupie, a jaki płyn, a ile, a gdzie co, a jak. Myślę, że teraz wszyscy będą wszystko wiedzieć. Miałem tutaj powiedzieć parę słów o korku. To jest bardzo integralna część i bardzo ważna część układu chłodzenia, ponieważ to nie jest zwykły korek, który służy nam do tego, żeby nam się płyn nie wylewał, tylko to jest zawór ciśnieniowy. Układ chłodzenia pracuje na takiej zasadzie, że w momencie wzrostu temperatury ciśnienie nam wzrasta, więc ten korek w tym momencie, ten nadmiar ciśnienia, który się zbiera w układzie, nam upuszcza i działa również w drugą stronę. Jeżeli płyn nam się wychładza, zaczyna następować podciśnienie, robić się w układzie i jeżeli by tego korka nie było, który sobie upuszcza i zasysa powietrze, układ by nam po prostu zassał się tak, że mogłoby nam pozasysać węże, mogłyby te węże stracić swoją przepustowość, dlatego ten korek jest bardzo istotny. Przy wymianie należy zwrócić uwagę, czy te gumki tutaj nie są gdzieś popękane, czy tu się nie zacina, no bo on działa właśnie na takiej zasadzie, że nam tutaj reguluje ciśnienie. No jak każdy tam wie, że na pewno termostat do czego służy, no że mam tam 2 obiegi, krótki i duży. W momencie, kiedy silnik się nagrzeje, dopiero nam puszcza na chłodnicę. Nie każdy sobie zdaje sprawę, jak ważny jest ten korek. I też trzeba przy każdej wymianie, czy też od czasu do czasu popatrzeć na jego stan. Także zaczynamy zalewać płynem. Do układu ma wchodzić 4,2 litra. Mamy tutaj lejeczek. No i pomalutku sobie lejemy. Trzeba tutaj uważać, bo to nie ma jakiejś tam... no oczywiście zakręcamy ten korek tam na dole. No już tego nie pokazywałem, no bo to chyba jest tak oczywista rzecz, że nie trzeba o tym mówić. Natomiast też trzeba to zrobić z odpowiednią siłą, żeby nie przesadzić, bo się tam zerwie gwint. Podejrzewam, że jest tam jakiś moment, jakim to się dokręca. Ja niestety nie wiem, jaki jest. Z racji mojego doświadczenia zawodowego zrobiłem to na tak zwanego czuja. I każdemu radzę, żeby na to zwrócił uwagę. No to nam się będzie pomału lało. No bo to jednak musi nam tutaj wyjść powietrze, więc ten proces chwilę potrwa. Może nie będę go całego nagrywał, bo to bez sensu. Weszły mi niecałe 3 litry. Myślę, że odpalimy na chwilę motocykl, żeby pompa zassała płyn. Cały czas się nam tutaj płyn wciąga. Zupełnie. No nic, teraz uzupełnimy w zbiorniczku wyrównawczym. Odpalimy go do momentu załączenia się
wentylatorów. Później jak ostygnie, uzupełnimy i myślę, że zabieg będzie gotowy. No tylko nie wiem czemu, gdzieś tam wyczytałem, że 4,2 litra, a mi tu na razie weszło 3. Myślę, że może być tak, że teraz układ dopiero się odpowietrzy przy odpaleniu motocykla i zagrzania go do właściwej temperatury, jak go puści termostat. Uzupełnimy jeszcze w zbiorniczku wyrównawczym. Wlejemy tą resztkę, zobaczymy jaki nam się tam stan zrobi. Idziemy po bagnet. Dobra, tu mamy poziom. Zamykamy, odpalamy i poczekamy jak nam się odpowietrzy. Wtedy uzupełnimy. No, zakładamy korek, wyjmujemy ten. Trzeba tam dobrze trafić, bo to jest takimi ząbkami. O, i przekręcić go do końca. No cóż, odpalamy i czekamy do osiągnięcia właściwej temperatury. No, właśnie nam się załączyły wentylatory. Czekamy jeszcze, niech się schłodzi. Jeszcze raz załączy, później trzeba poczekać jak wystygnie i uzupełnić płyn. Pamiętać nigdy na rozgrzanym silniku, zresztą tutaj jest napisane ostrzeżenie, nie odkręcać tego korka, bo to jest układ ciśnieniowy, wystrzeli Wam prosto w twarz i Was poparzy. Załączył nam się wentylator po raz drugi. Myślę, że starczy. Poczekamy aż silnik ostygnie, uzupełnimy płyn i zabieg uważam za zakończony. No i mamy całą procedurę wymiany płynu chłodzącego w Goldwingu. Tak jak widzicie, nie taki straszny diabeł jak go malują. Myślę, że to wielu pomoże i już sobie bez problemu zrobią to sami. Ja uważam robotę za zakończoną. Wesprę się Łomżuniom. Jeżeli się podobało, subskrybujcie, łapka w górę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia.